No wszyscyśmy, Mokrzyszów nie był zły. Mokrzyszów nie miał takich, żeby skarżyć. No były i takie ludzie, ale jedna drugiemu pomagały. No przecież ona tu do nas chodziła, ta doktor, bo ona mieszkała tam w tamtym końcu, na Tamkowie, to się mówi teraz. Mieszkała, ale pracowała, bo ona była ze Lwowa, a siostra jej miała styczność z tym właśnie dyrektorem i tu ją przywiezła i tutaj została. No Żydówką nie była, bo była już wykształcona, była doktorką, była no, studia robiła, gdzie ona we Francji, także ona naprawdę była dobra. No nie słyszeliście o doktor Lilien? Nie słyszeliście o niej. No. Ale potem, jak to się wszystko, ile było takich, właśnie ona szła, była znowu, przyjechały do takiego Korczaka, też tu na Zamkowy, przyjechał Niemiec i zabrać mu zboże. A tu był sołtys u nas i ten sołtys tam był, a ona właśnie tam mieszkała i szła, a wygląd miała do takiej Żydówki. Jak się jej czypił ten Niemiec jeden, tak nic, tylko to jest Żydówka i to jest Żydówka. Ale ten też był dobry, i go nie, ona tu pracuje, tu gada w rolniczej szkole, ona idzie do roboty i pchnął ją i przyszła do tej szkoły, bo ja tam też wtedy pracowałam. Mówię wam, to nie na tym koniec. Nie dał on się Wolman nazywał, ten Niemiec. Nie dał za wygrane, to było tak jesienią, a tu się robiło kiszonki. Też tu, bo było 40 krów przy świni. No i to się robiło i myśmy to deptali. Nie tak, że tego, ale był Śpiglisz też tużku taki, co już miał zboże tam. On nie opowiadał wszystkiego, ale już poczuł, że coś z tą jest nie w porządku. No on siebie tak samo bronił, no bo może nielegalnie, może legalnie. I co zamknął nas obie w tym Śpigliżu, że ja już byłam trochę taka poważniejsza, także nie bałam się już, bo wiedziałam co wszystko, że mogę jechać do Niemiec, że może być. I tam cichutkośmy byli, przewracaliśmy to zboże, a przyjechał nie dość go ten odstawił, to on koniem jeździł i przyjechał zbadać za nią, gdzie ona jest. Nie było jej, nie pytał się nikogo, ale jego to ciągnęło, żeby poobchodził wszystkich. Jak była tam, to kto wie, co było z nią było. No, to jedno takie było rzeczywiście, że się udało. A ile ludzi poszło na marne? Przecież ile pozabijanych. No ale trudno. Ta doktor Lilien była Żydówką, czy nie była Żydówką? Nie było Żydówką. Ona była wykształcona, tylko że była z rodu żydowskich. Tak. Nie była Żydówką już. No już przyjęła katolickie co i nie była Żydówką. Ale jak ona pracowała, jaką miała potem wdzięczność i Tarnobrzegu, a najwięcej Mokrzyszowi. Ona potrafiła na piechotę chodzić do każdego dziecka, jak widziała, że nie jest źle, a było trudno o lekarstwo i o wszystko. No, także o doktor to można, zresztą to już i z ich pisał oni też. No i w ogóle ona była, nie tylko ona, bo już pod nią potem była Żarkowa, potem była teraz ostatnio, no to bardzo, wszystkie, zespół był bardzo dobry, bo ja pracowałam potem już w tym Wydziale Zdrowia. Wydział Zdrowia to był bardzo marnie
I bardzo dużo pracowały. Wtedy to tak się tylko, kto się nauczył, to robił. Ja robiłam i zaszczyki, i sprzątałam, i dzieci zapisywałam. Bo już, matko, nie było tak. Mówię wam, że lepiej było jak teraz, bo teraz jest każdy pan z siebie i nikt na nikogo nie zwraca. A ja, choć byłam tako prosty człowiek, to ja nie puściłam matki, jak przyszła z dzieckiem, żeby nie była przyjęta. Bo nie było też przecież ani autów, ani co było. To baba od nas Mokrzowa w chustce zawinięta dziecko i szła do Tarnobrzegu. No i potem ona przyjdzie, nie ma doktorki, trzeba było latać, który doktor był, żeby ją przyjął. Dobrze, no tak, ja wiem, może tam ma ktoś jakieś inne warunki, takie powiedzenia, ale były ludzie lepsze, tak jak ja uważam. No, no jak, no może źle mówię. Dobrze, dobrze. No. Czyli pomagali sobie nawzajem, tak? Jak? Czyli pomagali sobie ludzie nawzajem. Tak, Była wojna. pomagali se i życzliwi byli. Oni, na przykład te, co były, jak one wiedziały, za czym przyjechał, to mógł ktoś powiedzieć, o tam jest, nie? A tego nikt nie zrobił. To takie, no potem chłopów tych, co tam były, te na 10 pewnie było, tych zakładników. Po miesiąc siedzieli w areszcie.